Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona T700. Ściągamy tę klapkę. Teraz widzimy tutaj dwie zaślepki po jednej i po drugiej stronie. Ściągamy te zaślepki. Troszkę są już rozpuszczone. Pod wpływem ciepła już się troszkę rozpuściły, ale są. Teraz odkręcimy 4 śrubki, jedna, druga, trzecia i czwarta. Są to śrubki gwiazdkowe. I jeszcze druga strona. Jeśli mamy już śrubki odkręcone, teraz zajmiemy się tutaj ściąganiem naszej przedniej obudowy, ale nie jest to takie łatwe, dlatego że tu widzimy jeden, drugi, trzeci, czwarty, 4 takie blokady, z którymi troszkę ciężko tu właśnie ściągnąć naszą obudowę, ale nie jest to takie znowu bardzo ciężkie. Musimy tutaj, nieraz jest tak, że jak ktoś tą obudowę już ściągał, to mimo wszystko te zaczaski nam szybko puszczają, dlatego że już są troszkę wyrobione. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. W tym przypadku mocno trzymają, więc musimy tutaj podwadzając robimy to w taki sposób, że tutaj wkładamy coś, płaski przedmiot i podwadzamy tutaj ten właśnie zaczep. Podwadzamy go, by tu nam poluzowało. Ciężko mi to pokazać właśnie przed kamerą, dlatego że muszę tu troszkę kamerę pilnować, ale widzimy, że pierwszy nam już puścił. O, już załapało z powrotem. Ale teraz może pokażę Wam bez pomagania sobie. O, widzimy teraz troszkę na siłę i mi puściło, ale jeśli macie taki telefon nowy i nie chcielibyście go w żaden sposób porysować, pamiętajcie o tym, by sobie tutaj coś włożyć, podwadzić i następnie właśnie takim otwierakiem delikatnie podwadzać, bądź tutaj delikatnie ten hak troszkę odgiąć w drugą odwrotną stronę i dzięki temu nam ta budowa fajnie odejdzie. I teraz jedziemy dalej w drugą stronę. Tu może nam już pójdzie gładko. Pierwszy nam puścił i drugi też. Po drugiej stronie już jest gładko, dlatego że jeśli pierwsze puściły, to te już nie mają wyjścia i też muszą. I tu widzimy, jest bardzo podobnie jak w Sony Ericssonie W890. Powiedziałbym, że nawet identycznie jak W890. Naprawdę bardzo zbliżony model. Nawet nie wiem, czy soft można też dograć i chyba będzie pasował w tym modelu od W890i. Teraz zobaczymy, sprawdzimy, czy uda się nam wymontować wszystko. Zrobimy tak podobnie jak w Sony Ericssonie W890. Wybijemy tutaj do przodu wszystkie te wnętrzności tego telefonu. O, i widzicie, podwadzając palcami, jeśli macie minimalne paznokcie z jednej i z drugiej strony korpusu,
Rozciągamy delikatnie nasz korpus i wybijamy wszystko, co się znajduje w tym korpusie. Bez podwadzania, bez jakiegoś tam kombinowania. I tu widzimy naszą tasiemkę, odpinamy ją. Tam nam coś blokuje, to musimy sobie pomóc. I widzimy, że nam fajnie tutaj odeszło. W miarę fajnie. Wszystko jest naprawdę bardzo podobne do W890. Tak samo mamy tutaj slot karty SIM, slot tej karty pamięci i SIM i podobne rozmieszczenie naszej klawiszy. Naprawdę bardzo podobny telefon wewnętrznie i też tutaj podzespołowo. Tu sobie ściągamy nasz zasięg, naszą wibrację i naszą płytę główną. Robimy to w podobny sposób jak w W890. Tu mamy w tym miejscu blokadę. Tu mamy blokadę, tu i tu, w 4 miejscach. My odpinamy akurat w tym przypadku, tu w tym miejscu. I widzimy, że nasza płyta główna fajnie z tych blokad wyskakuje. Odpinamy tutaj w tym miejscu. I teraz na samym końcu jest identycznie jak w stronie W890. I teraz widzimy 3 tasiemki, odpinamy 3 tasiemki. I trzecią. I to jest nasza płyta główna z Sony Ericssona T700. Ciekawe, muszę kiedyś zrobić przekładkę z W890 do T700. Ciekawe, czy będzie naprawdę pasować tak idealnie. I jeszcze demontaż naszego wyświetlacza. Podwadzamy go w takim miejscu, w odpowiednim, gdzie to jest właśnie pokazane. Tu są specjalne takie otwory. Troszkę ciężko załapać. O. I tu widzimy, że nasz wyświetlacz fajnie tutaj nam wyskakuje. Musimy to zrobić z jednej i z drugiej strony dla bezpieczeństwa naszego wyświetlacza. I tu widzimy, że nasz wyświetlacz fajnie klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!